Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego mówi o tym, że celebracja ludu Bożego ma się charakteryzować hierarchią, ale też organiczną jednością. Kiedy przychodzimy do kościoła, zastajemy wnętrze takie, jakim jest i nie mamy kryteriów, według których możemy ocenić, czy to wnętrze spełnia dobrze swoją rolę. Przygotowując temat o układzie wnętrza kościoła tak, aby sprzyjał zgromadzeniu liturgicznemu, zastanawiałem się, czy rzeczywiście możemy mówić o zgromadzeniu, które jest czymś więcej niż pewną liczbą ludzi, którzy zeszli się w jedno miejsce. Problem ze zgromadzeniem liturgicznym z pewnością miał Kościół przed soborem, o czym świadczy wypowiedź pewnej młodej kobiety. Posłuchajmy. Ona żyje duchowością liturgii przedsoborowej. You can be in your own little world, meditating at your own pace on what's going on up at the altar. A więc przyjście na mszę, aby być we własnym świecie. Mam tu mszalik wydany w Stanach Zjednoczonych w latach 30., właściwie ostatnie wydanie 1940 rok. Jest to mszalik, który został podarowany mojej cioci, profesor konserwatorium muzycznego, najpierw w Lwowie, potem we Wrocławiu. I już na pierwszej stronie jest instrukcja, jaki jest najłatwiejszy sposób słuchania mszy świętej. To było właśnie zadanie świeckiego. Podczas gdy ksiądz czytał z dużego mszału i ministranci mu odpowiadali, świeccy w ławkach, każdy osobno zaglądał do swojego mszalika i śledził to, co ksiądz mówi półgłosem przy ołtarzu. A tutaj jest rysunek ukazujący schemat sprawowania mszy świętej. Mowa jest, co prawda, o naszej modlitwie, ale ukazany jest jeden mężczyzna, młody, wstępujący po stopniach, którymi są poszczególne części mszy świętej. Jednak już Pius X rozumiał potrzebę wprowadzania wiernych w to czynne uczestnictwo we mszy świętej, aby zgłębiali tajemnicę mszy świętej. Na tylnej okładce tego mszalika mamy jego słowa: czytajcie mszę świętą. I też na stronie 12 jest omówiona jego zachęta do świeckich. Inne wszystkie nabożeństwa, czy prywatne, czy publiczne, są więc rzeczą drugorzędną. Nieszpory, różaniec, nowenna, droga krzyżowa, nawet błogosławieństwo Przenajświętszego Sakramentu, acz są zbawienne i pożyteczne, lecz stoją jednak na drugim miejscu i swoją siłę oraz skuteczność pośrednio czerpią właśnie z mszy świętej. To też zwłaszcza w naszych czasach, kiedy umieją już wszyscy czytać, a druk jest tani, każdy się modlić podczas mszy świętej powinien zawsze z mszalikiem w ręku. Zarówno na odmawianie różańca, jak i innych różnych modlitw trzeba sobie znaleźć czas kiedy indziej, a nie podczas mszy świętej, bo podczas mszy świętej trzeba się modlić tylko z mszału. To są uwagi opublikowane w koniec lat 20., 30. Czyli już papież Pius X wzywał wiernych do aktywnego uczestnictwa. Dlatego też w samym tym mszaliku na stronie 34 mamy zachętę do przeżywania mszy świętej na sposób dialogowy. Czytamy tam: mój niedzielny mszalik oraz tekst łaciński mszy świętej wydany został z aprobatą biskupów i wielebnego duchowieństwa w tej myśli, żeby ten sposób słuchania mszy świętej
to jest wspólne, w cudzysłowie i kapitaliki, uczestnictwo w ofierze mszy świętej stanie się zwyczajem przyjętym przez lud katolicki, jak było to zwyczajem ogólnym u katolików w pierwszych 10 stuleciach Kościoła. To ten cudzysłów, który słowo wspólne został ujęty, jest bardzo znaczące, bo właśnie powszechne rozumienie przeżywania mszy świętej było indywidualne. Ja i moja dusza, moje zbawienie, które czerpię z ofiary krzyżowej Chrystusa przeżywanej w czasie mszy świętej. Kapłan składający ofiarę, zgromadzeni ludzie, aby słuchać, patrzeć, być świadkami składanej ofiary. Natomiast relacja z innymi obecnymi niekoniecznie. Zobaczmy, jak to jest po reformie liturgicznej, w takiej typowej parafii. Przychodzimy na mszę świętą i patrzymy się do przodu, tabernakulum, ołtarz, ambonka, ksiądz z ministrantami. Ważne jest to, co słychać też przez głośniki. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, buon Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore. Relacje z innymi uczestnikami ograniczają się do kilku momentów. Przede wszystkim, myślę, znak pokoju, ale przecież często jest on przekazywany po prostu przez skinięcie głowy. I potem możemy sobie myśleć, kim jest ten pan po lewej. Zawsze chodzi w tej samej kurtce i opiera swoją laskę o oparcie. A ta pani z córką, kim ona jest? Zawsze się pięknie uśmiecha, ale przychodzi sama. Czy jest wdową, a może mąż pracuje gdzieś za granicą? Nie wiadomo. Również ważny jest śpiew. Może ktoś obok mnie fałszuje i mnie denerwuje. Możemy się domyślać, ale nie wiemy, kim są uczestnicy danej mszy świętej, szczególnie w dużych miastach. Może jeśli ksiądz proboszcz zorganizuje kawę po mszy świętej i wtedy można porozmawiać z tym lub tamtym, ale generalnie pozostajemy anonimowi, jakie jest życie poszczególnego wiernego, z którym współuczestniczymy we mszy świętej, nie wiemy. Możliwe, że zaczniemy uczestniczyć w jakiejś grupie w parafii, czy to będzie grupa biblijna, czy to będzie jakaś grupa charyzmatyczna, charytatywna. Wtedy jest okazja do lepszego poznania się, ale to jest poza liturgią. Ale w czasie liturgii, czy jesteśmy wspólnotą, czy jesteśmy ważni dla siebie wzajemnie, przychodzimy, wychodzimy. W tym układzie, jak wierni siedzą, a wszystko jest z przodu, ołtarz, ambonka, tabernakulum, ksiądz. Ważne jest właśnie to, co z przodu, a nie uczestnicy liturgii. Zastanówmy się, jak doszło do utraty poczucia zgromadzenia mszy świętej w liturgii katolickiej. Zaczerpniemy wiadomości na ten temat z bardzo źródłowej pracy architektów Maurizio Bergamo, Mattia del Prete, dwóch włoskich architektów z Wenecji. To jest ta książka Spazi Celebrativi, Architettura dell'Ecclesia. Wiemy, że dzieje apostolskie opowiadają nam, jak uczniowie po zmartwychwstaniu Chrystusa codziennie zbierali się na łamanie chleba. Oczywiście czynili to razem. Trudno wyobrażać sobie, że z jakiejś książeczki sobie czytali i medytowali, co przewodniczący robi. Oczywiście tak nie było, bo celebrowali łamanie chleba według tego obrzędu, jaki Chrystus im zostawił, to znaczy był to obrzęd paschalny.
To czyńcie na moją pamiątkę, mówi Jezus Chrystus. Właśnie te obrzędy paschalne. Jak doszło do utraty zgromadzenia liturgicznego, które było mniej więcej zachowywane, przeżywane w pierwszym tysiącleciu za czasów tzw. ojców Kościoła w epoce patrystycznej. Pod koniec pierwszego tysiąclecia, kiedy wielkie masy ludzi zaczęły wchodzić do Kościoła z narodów, nie znali oni zupełnie Paschy, czym jest Pascha. Liturgie mszy świętej niedzielne w dużych kościołach obejmowały bardzo wielką liczbę ludzi. Ludzi dodatkowo coraz słabiej znających język łaciński. I ich uczestnictwo właśnie w ten sposób przestało już być uczestnictwem zgromadzenia, wspólnoty. Zaczęło być po prostu uczęszczaniem do świątyni. Potem wręcz doszło do tego, że wyodrębniono przestrzeń kościelną dla kleru. Mówi się o klerykalizacji liturgii, to znaczy cały ciężar sprawowania liturgii przeniósł się właśnie na to miejsce wydzielone dla kleru. Dodatkowo powstało coś w rodzaju chóru, który miał ściany. Można to zobaczyć jeszcze w niektórych katedrach hiszpańskich, na przykład w katedrze w Burgos. Także lud stał na zewnątrz, zupełnie jak w świątyni jerozolimskiej, podczas gdy obrzędy mszy świętej były sprawowane przez kler wewnątrz. Tak, ludzie mogli coś słyszeć, jakieś śpiewy, jakieś dzwonki, ale nie widzieli. Potem doszło w czasie Trydentu do reformy i oczywiście ten chór, ten wewnętrzny budynek w katedrze został usunięty i taką podstawową świątynią, w której sprawowano liturgię wzorcową, był kościół jezuitów Al-Gesù w Rzymie, ale także Bazylika Świętego Piotra, gdzie owszem zgromadzenie w dalszym ciągu jest podzielone na dwie części, to znaczy prezbiterium dla kleru i reszta kościoła nawa dla wiernych świeckich. Tak więc zgromadzenie ludu Bożego w średniowieczu uległo rozbiciu i w ogóle zatracono sens zgromadzenia. Trzeba jeszcze powiedzieć jedną rzecz, ponieważ niektórzy tradycjonaliści uważają, że świątynia katolicka została w ten sposób ukształtowana w procesie dziejów na wzór świątyni jerozolimskiej. Otóż tak, posłuchajmy kardynała Cantalamesse, który mówi o tym, co się stało z liturgią. Chciałbym ukazać jedynie ewolucję, która odnosi się do znaczenia sakrum. Na początku istnienia Kościoła, a także przez pierwsze 3 stulecia liturgia była prawdziwie liturgią, czyli działaniem ludu. Laos, lud, to jeden z etymologicznych elementów słowa liturgia. Od świętego Justyna, tradycji apostolskiej świętego Hipolita i innych ówczesnych źródeł wywodzimy wizję mszy świętej z pewnością bliższą dzisiejszej wizji reformowanej niż tej z minionych stuleci. Co zatem nastąpiło potem? Odpowiedź kryje się w jednym słowie, którego nie możemy uniknąć. Klerykalizacja. Nigdzie nie było to bardziej widoczne niż w liturgii. Kult chrześcijański, w szczególności ofiara eucharystyczna, szybko przekształciła się zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie z działania ludu w działanie duchowieństwa. Przez wieki centralną część mszy, kanon, kapłan odmawiał po łacinie, cicho, za zasłoną, a czasem za ścianą,
niczym świątynia w świątyni, poza zasięgiem wzroku i słuchu ludu. Celebrans podnosił głos dopiero przy ostatnich słowach kanonu Per omnia secula seculorum, a lud odpowiadał Amen. Naturalnie nie słysząc ani nie rozumiejąc, co mówił. Jedynym kontaktem z Eucharystią, oznajmianym biciem dzwonów lub dzwonkiem, był moment podniesienia hostii. Następuje wyraźny powrót do tego, co miało miejsce w kulcie Starego Testamentu. Kiedy arcykapłan wchodził do świętego świętych z kadzidłem i krwią ofiar, lud drżał na zewnątrz, przytłoczony poczuciem majestatu i niedostępności Boga. Poczucie sakrum jest tu bardzo silne, ale czy po Chrystusie jest ono usprawiedliwione i autentyczne? W liście do Hebrajczyków czytamy: Nie przystąpiliście bowiem do płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy, ani też do grzmiących trąb i do dźwięku słów. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: Przerażony jestem i drżę. Wy natomiast przystąpiliście do pośrednika Nowego Testamentu Jezusa, do pokropienia krwią oczyszczającą, która przemawia mocniej niż krew Abla. Chrystus przeniknął poza zasłonę i nie zamknął za sobą drzwi. To, co święte, zmieniło sposób objawiania się. Już nie jako tajemnica majestatu i mocy, lecz jako nieskończona zdolność do usunięcia się na bok, do ukrycia się. Cofnięcie się do wzorcu świątyni jerozolimskiej jest nieporozumieniem. Wystarczy poczytać list do Hebrajczyków, który mówi o nowej świątyni, którą zbudował Chrystus poprzez swoje ciało, poprzez to, że wszedł do niebiańskiego przybytku. Jakie idee stoją za reformą liturgiczną Soboru Watykańskiego II odnośnie do zgromadzenia liturgicznego? Jak to powinno być zgodnie z zamierzeniami Soboru? Jednym z pionierów promujących przed Soborem powrót do zgromadzenia był Romano Guardini w Niemczech razem z architektami. Byli to Rudolf Schwarz oraz Emil Stephan. Próbowali tak zorganizować przestrzeń kościelną, aby umożliwiała rzeczywiście przeżywanie mszy świętej jako zgromadzenie. Spójrzmy na kilka fotografii projektów tychże architektów współpracujących z Romano Guardini. Romano Guardini próbował doświadczyć zgromadzenia liturgicznego w czasie Eucharystii, szczególnie w centrum duszpasterskim dla młodzieży w Rothenfels, to jest nad Renem. I ta idea Romana Guardiniego wpłynęła w bardzo znacznym stopniu na zalecenia Konstytucji Apostolskiej o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium. Zwłaszcza w numerach 48 oraz 50, a także 41-42 mowa jest o tym czynnym uczestnictwie wiernych właśnie jako zgromadzenie wokół biskupa, czy w parafiach wokół proboszcza. I tutaj jest pytanie, jaki układ kościoła, wnętrza jest najlepszy, aby służył temu zgromadzeniu. Według książki tych dwóch architektów z Wenecji, Spazi Celebrativi, są dwa takie główne pomysły, idee ukształtowania tej przestrzeni. Jeden
który jest najgorszy z możliwych, to znaczy wszystkie centra ogniskowe liturgii, chodzi o znaki liturgiczne takie jak ołtarz, ambonka, chrzcielnica, nagromadzenie ich w prezbiterium z przodu, w jednej niedużej przestrzeni, także krzesło przewodniczącego, a wiernych usadowienie w ławkach, które stoją rzędami, jak ci architekci mówią, jak batalion wojska. Taki układ jest niestety najczęściej spotykany w naszych polskich parafiach. Jaka jest zatem alternatywa? Lepiej jest stworzyć dla Kościoła, dla wnętrza parafii strukturę dośrodkową, jak na tej ilustracji. Na ten temat, to znaczy na temat układu wnętrza Kościoła, organizacji centrów ogniskowych, liturgii i ich znaczenia, będę robił materiał w przyszłości, dlatego zapraszam, jeżeli temat jest dla Was ważny, o postawienie lajka, a także jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, robiłaś, o subskrypcję naszego kanału Tao Kawiarnia Liturgistów, aby nie przegapić następnych wideo na ten temat. Zapraszam też do komentowania. Piszcie o tym, jak doświadczacie, przeżywacie właśnie takiego układu i takiego zgromadzenia niedzielnego mszy świętej. Czy jesteście z tego zadowoleni, czy może też odczuwacie, że coś powinno się zrobić z tym, jak wierni gromadzą się na sprawowanie niedzielnej Eucharystii. Pozdrawiam serdecznie z Polski, ksiądz Krzysztof Broszkowski, Tao Kawiarnia Liturgistów.